Witam bardzo, bardzo serdecznie. Od razu na wstępie pragnę tylko powiedzieć, że jest to dogrywka, czyli tak naprawdę ten oto fragment materiału został nagrany już praktycznie po obrobieniu filmów. Natomiast jest specjalna okazja, ponieważ właśnie przed chwilą pojawiły się wyniki ogólnopolskie i chciałbym zakomunikować wszemi wobec ku mojej wielkiej, wielkiej radości, że Grzesiu Doroszyński z Legnicy, u którego byliśmy nie tak dawno temu na materiale, został 15. przodownikiem Polski kategorii młode. Grzesiu, wielkie, wielkie brawa. Jak wszyscy wiemy, jest to hodowca, jest to mój przede wszystkim kolega, nawet powiem więcej, przyjaciel z najbliższego otoczenia, dlatego moja radość jest tak wielka i postanowiłem parę słów tutaj powiedzieć. Jestem przeszczęśliwy, mega się cieszę, zaraz chwytam za telefon, gratuluję osobiście. Również też kolejny z moich takich naprawdę bardzo bliskiego otoczenia, z najbliższego otoczenia, Sebastian Kosytosz, 97 w tej samej kategorii. Jak zwykle Mariusz Ankus gdzieś tam się uplasował, też mega wysoko, też wspaniały gracz, o czym mówiliśmy nieraz już na tym kanale. Wielkie, wielkie brawa chłopaki, na pewno jest tam więcej nazwisk, które zasługują tutaj na moje, że tak powiem, wyróżnienie, aczkolwiek mówię tak na szybko, dosłownie na szybko, chciałem Wam o tym zakomunikować, zanim skręcę film. I także jeszcze raz wielkie brawa dla wszystkich i zapraszam na film. I witam Was bardzo, bardzo serdecznie, kochani moi mili. Po 2 tygodniach nieobecności wracamy na kanał. Na początku już tradycyjnie przegląd stada. Co tu się u nas wyrabia? Co tu się u nas wyrabia? Co tu się u nas dzieje? Ano, nie dzieje się nic szczególnego. Gołąbki nadal są w parach. Troszeczkę, można powiedzieć, przykurczone z racji tego, że pogoda jest jaka jest. Dodam tylko, że gołąbki na dzień dzisiejszy jeszcze nie są rozłączone, aczkolwiek myślę, że w dniu jutrzejszym taka rzecz stanie się faktem. Jeśli chodzi o pierzenie, pierzenie przeszło, można powiedzieć, perfekcyjne. Wszystkie gołąbki są bodajże albo wypierzone, albo ciągną ostatnie piórko. Nieważne, nawet jeśli zdarzyłaby się sytuacja, bo zdarzała się w latach ubiegłych, że któryś tam nie dociągnął ostatniej lotki, nie ma problemu, krzywda mu się nie stanie, poleci na starej lotce w roku następnym. Także jak widzicie, pełna harmonia. Tak jak powiedziałem, taki stan rzeczy. Najprawdopodobniej do jutra. Jutro wjeżdżamy tutaj i robimy tak zwaną rewoltę. Gołąbki zostaną rozdzielone na samiczki, samce. Co ciekawe, wszystkie samiczki, jakie posiadam w naszej hodowli, lotowe bądź rozpłodowe, będą w jednym gołębniku, będą w gołębniku młodych. Taki stan rzeczy utrzyma się przez całą zimę. Natomiast samce przez jakiś czas będą tutaj u siebie w tak zwanym macierzystym gołębniku, po czym na chwilkę zostaną stąd wyproszone. A to po co? Ano po to, żeby gołębie jednoroczne mogły sobie obrać w spokoju półeczki. Jak to robimy? Jest to pokazane na filmie o adaptacji cel lęgowych przez gołębie jednoroczne. Powiem szczerze, że moim zdaniem skromnym jest to jeden z najlepszych filmów, które udało mi się nagrać, ponieważ
jakiś czas temu jeszcze raz sobie go obejrzałem i generalnie nic nowego w tym temacie nie mam do powiedzenia. Myślę, że jest naprawdę jest to bardzo fajny patent, bardzo fajny sposób. Pozwala to nam bezkolizyjnie, bezinwazyjnie przeprowadzić ten ważny proces. Także wszystkich, którzy nie mają na to pomysłu, bardzo bym zapraszał do odświeżenia tego materiału gdzieś tam w końcowym panelu w firmach polecanych do obejrzenia wrzucimy sobie, będzie można kliknąć. Dodam tylko, że jest to najlepiej mój oglądany film w całej historii kanału i ma bodajże 96,5 tysiąca obejrzanych, co tylko pokazuje, że film ten zrobił jakieś wrażenie. Jest to dla nas super wynik. Chciałoby się tą magiczną barierę przeskoczyć 100 tysięcy. No natomiast to wszystko leży w waszych rękach. Czy nam się uda? Będzie święto na pewno, będzie super. Co jeszcze z rzeczy bieżących? Mogę wam powiedzieć, kochani moi drodzy, że jest nas już niespełna 3000, bo tyle mam subskrypcji, praktycznie brakuje nam 8 do 3000, za co bardzo, ale to bardzo wam dziękuję za zaufanie, za wszystkie te ciepłe komentarze, za wszystkie miłe słowa. Jesteście super. Tak jak to zawsze mówię, pamiętajmy o tym, że jest to nasz wspólny kanał. Jakby ja zawsze uważam, że jesteśmy jedną społecznością i wszystko, co robię dla siebie, robię też i dla was, co bardzo doceniacie. Ja myślę, że tyle. Teraz możemy przejść do tematu najciekawszego, a jest nim niewątpliwie dzisiejszy temat pod tytułem kuracje. Robić, nie robić? Chyba z 1 000 000 telefonów, wiadomości, zapytań. Co z tymi kuracjami? Panie Grzegorzu, robi pan kurację, nie robi pan kuracji? Kiedy pan robi? Czym pan robi? Powiem wam tak, co do samych kuracji. W idealnym świecie absolutnie nie powinno być mowy o jakichkolwiek kuracjach, ponieważ normalnym tokiem rozumowania powinno się dać gołąbki do zbadania, kał, wymaz. Jak to zrobić, też nagraliśmy już o tym filmik i tak powinno wyglądać w idealnym świecie. Także powiem wam szczerze, że troszeczkę to się wszystko pozmieniało, ale o tym może trochę później. I powiem wam, tak jak już mówiłem, w idealnym świecie normalną drogą idzie się do doktora weterynarii, on robi wszystko, co potrzeba, daje nam antybiogram i tak to, moi drodzy, powinno wyglądać. Natomiast nie żyjemy w idealnym świecie, co pewnie już nie jeden z was spotkał, ponieważ bardzo często brakuje dobrych, wykwalifikowanych doktorów weterynarii, przede wszystkim jeśli chodzi o tematy gołębia pocztowego. No i tu się robi problem. Nie każdy potrafi gdzieś tam te wymazy sobie porobić. Nie każdy ma w ogóle dostęp, żeby jechać ewentualnie z tymi gołąbkami do jakiejś fajnej, dobrej, zaufanej kliniki, ponieważ z tym też bywa bardzo różnie. Co mam tu na myśli? Ano to na przykład, że sam osobiście kiedyś, oczywiście, jak to ja nie proszę mnie nie pytać, bo i tak nie odpowiem, w jakiej to było klinice. Zrobiłem badania gołąbków, kału i tak dalej.
został przeprowadzony antybiogram, tak jak być powinno. Co mnie bardzo zastanowiło, rozmawiałem z 2 czy z 3 kolegami, którzy też w tej samej klinice badali te gołąbki. Co ciekawe, wyszły kompletnie inne choroby, a co jeszcze ciekawsze, za każdym razem ten jeden cudowny antybiotyk miał pomóc na wszystko, co troszkę dało mi do myślenia i o tym właśnie mówię, na ile to jest robione, powiedzmy tak rzetelnie, na ile nie jest, no różnie. No na pewno mamy wielu wspaniałych specjalistów odnośnie tematu gołębi, ptaków i tak dalej. No lecz niestety są oni bardzo, bardzo daleko. Są oni daleko i nie zawsze to idzie zrobić, dlatego wtedy sięgamy po tak zwane kuracje. To jest jedna ze spraw. Czy robić te kuracje, czy nie robić, no wszystko jak zwykle zależy. Tak jak ja to mówię, zależy od wielu, wielu czynników. Jeśli jest możliwość przebadania gołębi w rzetelnej klinice, osobiście ja takowych bym nie robił, a jeśli nie ma większej możliwości, to niestety wtedy sięgamy po tą kurację. Sięgamy po te kuracje antybiotykowe na własne ryzyko, ponieważ tak naprawdę nie wiemy, co w tych gołębiach siedzi i czy w ogóle coś siedzi, ale hodowcy mimo wszystko wolą być zabezpieczeni i nie mi to oceniać tak naprawdę, czy to dobrze, czy niedobrze, to już musicie zdecydować sami. Jedno jest pewne, jeśli zdecydujecie się właśnie na coś takiego, od razu mówię, że szukać antybiotyku o szerokim spektrum działania, ponieważ jak wiemy, są antybiotyki bardziej, że tak powiem, bardziej szerzej może działające na wszelakie choróbska i są bardziej ukierunkowane. Nie jestem doktorem, nie chcę się tutaj mądrować, nawet nie zamierzam, ponieważ wiedza moja w tym temacie jest zbyt uboga. Co jeszcze za dziwna tendencja, przepraszam się, tutaj nam zmieniła. Jak widzicie, gołębiarka bardzo dynamicznie się zmienia i co ciekawe, zmienia się też podejście do niektórych zagadnień, w tym do kuracji. Jak wszyscy wiemy, przez szereg lat bardzo dużo mówiło się na temat tego, że na pierzeniu absolutnie nie wolno gołąbkom podawać żadnych antybiotyków. No myślę, że każdy z Was słyszał o tym i to dość często. A na chwilę obecną powiedziałbym wręcz, że ta sytuacja drastycznie się zmieniła i wręcz poszła w drugą stronę. Coraz częściej hodowcy sięgają właśnie po kurację przeciwko salmonelozie. Taka chyba to jest najczęstsza kuracja w okresie pierzenia. No, doprawdy jest to faktycznie odwrót o 360 stopni. Co ciekawe, znam osobiście znanych i cenionych lekarzy weterynarii, którzy również taką kurację każą stosować. Co jeszcze chciałbym Wam w tym temacie powiedzieć, to na pewno zastanawia Was, a dlaczego właśnie najczęściej optymalnie hodowcy mówią, żeby robić tą
kurację na pierzeniu. Już biegnę z rozwiązaniem tej zagadki. Ano dlatego, że jak wszyscy wiemy i powtarzałem to bardzo dużo razy, gołąbki w okresie pierzenia są w najsłabszej kondycji i taka kuracja wielodniowa, bo przypominam, że takie absolutne minimum to jest, ja myślę, z 11 dni, a coraz częściej nawet słyszymy o 25 dniach czy 23. No niestety gołębia niestabilnego zdrowotnie usadzi. Delikatnie mówiąc, on po prostu zacznie schnąć i tak dalej i jest to robione dlatego, żeby wyeliminować słabe osobniki z naszego stada. I teraz kolejne zagadnienie. Czy ja robię kurację? Osobiście nie robię żadnych kuracji na pierzeniu. Nie robię, nie oceniam też absolutnie, ponieważ bardzo dużo i to bardzo dobrych hodowców i to o wiele, wiele lepszych jak ja robi takową kurację. U nich to działa jak zwykle. Ja mówię jedno. Ja przedstawiam wam swój punkt widzenia i na pewno nie podjąłbym się krytyki hodowców, których osobiście znam i to naprawdę są bardzo dobrymi hodowcami, że robią coś źle, że robią coś nie tak. Ja uważam przynajmniej, że w moim stadzie jest to rzecz zbędna, dlatego też zdecydowałem, że takowej kuracji nie będę przeprowadzał. O, tu mi się ruszyła w kadrze moja czarna perełka. O, obok córka Ciechocinka, to tak na marginesie. I tak to widzicie, kochani moi mili, z tymi kuracjami wygląda. Każdy hodowca powinien sam podjąć decyzję, czy chce przez to przejść. Oczywiście, jak już mówiłem wcześniej, ryzyko jest tego typu, że gołębie o słabym zdrowiu mogą nie przetrzymać tej kuracji lub też mogą po prostu mieć tam jakieś zawahania zdrowotne. No, patrząc z jednej strony, tak jak mówię, na pewno wtedy pozbędziemy się jakichś słabszych osobników ze stada, aczkolwiek gdzieś tam właśnie zawsze to może paść jakiś tam nasz wartościowy gołąb. Nie wiem, decyzja, kochani, należy dla was, także myślę, że tyle odnośnie tych kuracji. No, nic tu więcej wam nie wymyślę. Wszystko, co robicie, pamiętajcie, róbcie z głową, słuchajcie mnie, słuchajcie innych hodowców, gdzieś tam metodą prób i błędów człowiek dochodzi do niektórych przemyśleń i też wiele rzeczy, których się nasłuchałem kiedyś, które miało u mnie bardzo cudownie zadziałać, no niestety nie zadziałały, dlatego też ja przedstawiam wam moje realia w mojej hodowli i tak dalej, i tak dalej. Pomału, teraz troszeczkę znowu mniej czasu. Jak wszyscy wiemy, grudzień to jest tak zwane zbierania żniwa gołębiarskiego, ponieważ gościmy gdzieś tam na zakończeniach sekcji. Byłem w minioną sobotę, było bardzo pięknie, bardzo fajnie, super impreza się udała. Gościliśmy też włodarzy naszego miasta, którzy nigdy nie zawodzą. Naprawdę rewelacyjne spotkanie.
bodajże 2 tygodnie temu też byłem zaproszony na okręg Poznań. Super sympatyczna atmosfera, wielu naprawdę super mistrzów, ciekawe rozmowy. Zawsze takie spotkania są w jakiś tam sposób twórcze, motywacyjne. No i za około 2 tygodnie na zakończenie, może prawie na zakończenie, ruszam na oddział, na rozdanie nagród w oddziale. I co, moi drodzy? Mam nadzieję, że widzimy się w styczniu. Widzimy się w styczniu na wystawie ogólnopolskiej. Ja już, że tak powiem, hotel zabukowany. Będę tam, będę troszeczkę inaczej, będę 3 dni, nie 2 jak to było ostatnio, ponieważ chcąc jak najwięcej wynieść z takowej imprezy, porozmawiać, pospotykać się z hodowcami, z kolegami, to muszę niestety poświęcić troszkę, może nawet stety, troszkę więcej czasu jak 2 dni. O, trochę się tu pomieszałem. A przed nami w ogóle gołębnik samiczek, aczkolwiek są tu samiczki rozpłodowe. Jak widzicie też, to na zdrowie raczej tutaj narzekać nie trzeba. I co, moi drodzy? Tyle na dzisiaj. Filmik około 20 minut. Myślę, że ciekawie Wam się obejrzy. I do zobaczenia za niedługo. Pozdrawiam, dobry lot.